Siemaneczko wszystkim, zapraszam na drugą część. Tym razem druga strona. Niby wygląda lepiej, ale wcale to tak lepiej nie jest. Prawdopodobnie będę tutaj idzie, o jeszcze to wygląda na twardsze, ale tu widzę jest z powrotem. Na razie nie pruję dalej, ale prawdopodobnie prawie cała długość, nawet tutaj. Tu wygląda tylko, że to może wzmocnienie jest całe. Ciężko tu z tyłu pokazać. Tu od tylnego koła to cały tył. O, tu jeszcze też pewnie będę musiał wzmocnić jak z tamtej strony profilem 5×10, ale to jeszcze się zobaczy. Dobra, tu końcóweczka tak od dołu, ale bez kanału to ciężko pokazać. Od tego miejsca mniej więcej będę odcinał, tak na tej wysokości. Po prostu obejrzę, w jakim stanie jest ta blacha. Tu rdza niby jest trochę wyżej, ale najpierw obejrzę. Tak samo tutaj, tu trochę wyżej. Na razie do tego miejsca, dalej zobaczę. No. O. Tak mniej więcej na oko. Tutaj tą blachę to mam zdrową, także na razie tak zostaje. Tutaj będę szlifował tak, żeby były widoczne zgrzewy i później będę wiadomo wiercił.
Kubitron robi robotę. O, tu troszkę wyciąłem z tej strony i teraz będę myślał, co tutaj zrobić. Tak to mniej więcej wygląda z przodu. O, proszę bardzo. Tym razem grubsze wiertło. I tak mniej więcej. I każdy po kolei. Z tyłu wzmocnienie to z profila 50×10. Przeciąłem go na pół. Tu go po prostu tunę. Później będzie coś takiego, tylko tu wytnę, przesunę, utnę na odpowiednią szerokość, przeszlifuję i tak mniej więcej będzie gotowy tył. O, z grubsza zamocowane, tutaj docięte, będzie to mniej więcej tak. Od środka wygląda tak. Na razie jest nieprzyspawane, nieoczyszczone, przykręcone na śrubki. Tak samo tutaj. To tak na wszelki wypadek, jakby kiedyś spawy puściły. Dobra, teraz będzie trzeba oczyścić, zabezpieczyć minią od środka, później spawamy. Widzicie tego gałgana? Tydzień temu był kąpany. Pomagier. I teraz po prostu muszę wyrównać. I tak do końca. Tak wyszło z grubsza. Resztę to już tam dognę, jak będę próg robił. Będę chciał przez całą długość próg wykonać. Tak to mniej więcej rura i po kawałku, po kawałeczku. O, troszeczkę większy łuk niż to. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Mam nadzieję, że progi wytrzymają ze 3 latka. I tak do końca. Chciałem spróbować. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie i ile wytrzyma. Jak widać z grubsza, najpierw w ten sposób wyginałem na róż, a później przymiarka. Jak będzie, na razie próg jest trochę dłuższy, później przymiareczka i dotnę, jak będzie
za bardzo półokrągłe, to po prostu delikatnie nacisnę ręką i będzie mniejszy łuk. Teraz przymiareczka. Na razie to jeszcze za długi jest. Tu jeszcze po całości muszę skrócić. I tak mniej więcej będzie wyglądał. Tu dół muszę skrócić, bo to jest w ogóle inna wysokość tego rantu. Jak widzicie, próg z grubsza przymocowany, przygotowany do spawania. Tutaj jeszcze nie oszlifowane. Tu będę musiał dorobić. Na razie płaskowniczek 3 mm. Tak mniej więcej z boku wygląda. Ogólnie drugi raz wolałbym kupić gotowe progi. O, z boku progi od Fiata Doblo idą tak troszeczkę łukiem, więc nie jest tak łatwo zrobić i troszeczkę się z tym schodzi. Już po spawaniu nie pokazywałem wam spawania, bo spawanie na dworze jeszcze jak wieje migomatem to koszmar. Przygotowane pod podkład, przeszlifowane z grubsza. Tutaj naraz pociągnięte minią. Tu spawałem blachę, tu spawałem nawet dwie, jedną na drugą, takie prowizorki, jakoś to będzie. Wieje dzisiaj, ale trzeba pomalować. Nawet drzwi nie zdejmuję. To ma jeździć, a nie wyglądać. Taka cieniutka warstwa. Za momencik przejadę drugi raz, później trzeci. Nie chcę, żeby było za dużo tego. Mamy maj, dzisiaj było 27 stopni, teraz ponad 20 na pewno jest. Szpachla żywicą już położona. Tak to wygląda. Nikt nie będzie z tego strzelał, tylko jeździł. Szpachla przeszlifowana, podkład położony. Tak to wygląda. Moim zdaniem dużo lepiej niż tamta strona, już trochę wprawy. Taka amatorka, ale chyba nie jest źle. Dajcie znać w komentarzach, czy wytrzyma ze 3 lata. Będę robił jeszcze drzwi. Najpierw z tamtej strony, bo tamte są gorsze. Będę chciał je zrobić bez zdejmowania, tylko odsunięte. Będę to obcinał. Także jak chcecie filmik, to dajcie znać w komentarzach. Tutaj tak wyszło. Mniej więcej. Jeszcze świeżutkie. Jutro prawdopodobnie jeszcze raz przyciągnę smarowidłem. O. Minią pociągnięte. Madzidłem pociągnięte. Jutro jeszcze raz będzie poprawka. Jak wyschnie. O, naraz przeciągnięte. Tak mniej więcej to wygląda. Mniej więcej ta strona. Jutro jeszcze będzie poprawka mazidłem i później zaślepki. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów.